Witam serdecznie. Witam. 13 wrzesień 2023 rok i upał dosyć dotkliwy. To jest ostatni dni tego ciepła, to co słyszałem, ale czy to prawda? Wszystko się dowiemy z czasem. Jesteśmy przed wejściem w nowy rok, ten numerologiczny, albo też w niektórych kulturach występuje, przede wszystkim w kulturze hebrajskiej ten nowy rok. A dlaczego mamy z niego nie skorzystać, jeżeli jest możliwość poprawienia sobie jakichkolwiek relacji z życiem, to korzystajmy z tego. W dodatku, jakby nie było, wywodzimy się mniej więcej z tego samego pnia. Nie mniej więcej, bo chciałem powiedzieć mniej więcej. Nie, ten sam pieniądz. Te same księgi, właściwie tylko różnimy się pewnymi zagadnieniami. Nazwijmy to w ten sposób. Będzie łatwiej nam pojąć pewne zagadnienia, które są dla nas tak szalenie istotne. Bo się zastanawiam, jak tu przejść przez ulicę, a jesteśmy na ulicy w upale. Tutaj się robi coraz bardziej gęsto, co najciekawsze, tylko bardzo nie lubię, że jest tak, znaczy samochód strasznie dużo, coś się musiało stać na mieście, bo to jest raczej niemożliwe. No. Popatrzcie z daleka, ile tam ucieka tych samochodów, a to już dłuższy czas idę i chcę przejść, nie mogę. Zostawmy to wszystko. Co się dzieje? Przed nami bardzo trudna droga porozumienia się z sobą. To jest najważniejsze. Mamy jeszcze te kilkanaście godzin do roztrząśnięcia tego tematu w sobie, wewnątrz siebie. Jak być odważnym dla siebie. To jest najważniejsze. Jak zmusić siebie do pewnych wyrzeczeń, które nam przeszkadzają w egzystencji. To jest bardzo trudne. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia teraz samego siebie w lustrze, widzimy czasami dosłownie obraz pyszałka, który też musimy go zlikwidować. Teraz, czy jest to możliwe? Wszystko jest możliwe, jeżeli tylko chcemy, jeżeli tylko mamy dobrą wolę i wolność wyboru. Właśnie to, co dostaliśmy w historii od Stwórcy. Wolność wyboru. Czy chcemy tego? No, jeżeli ktoś tego nie chce sobie ułatwić życia, no to jest jego problem. Teraz, jeżeli on pozostawi te wszystkie, a jak to zrobić? No, trzeba przede wszystkim uwierzyć w siebie, uwierzyć w te wszystkie punkty, które są zakodowane w nas i z którymi walczymy. Zastanowić się. Teraz ktoś powie, ale wie pan, że z tyle godzin nie zdążę. Jak to nie zdążysz? Przecież to nie są ostateczne godziny, tylko to są chwile, w których masz podjąć decyzję, a potem wykonywać. Żeby zmienić siebie, czasami potrzeba nawet 10 lat. To nie jest tak, że pójdziesz do psychoanalityka i psychoanalityk zrobi z ciebie super człowieka, czy na przykład zmieni twoją mentalność. Nic nie zmieni. Zrozum jeszcze jedną rzecz, że w tym momencie psychoanalitycy w porównaniu z królewską wiedzą nie mają żadnych szans. Większość psychoanalityków wie, że gdzieś coś jest, ale nie wie, w jaki sposób wykonać. Kiedy my w astrologii potrafimy zrobić naprawdę wiele, dlatego że istnieje tak zwana strefa komfortu. Z tej strefy komfortu możemy zawsze skorzystać, ale ona jest nadal w naszym charakterze, w naszych strukturach i tylko te struktury, które mamy, planetarne, możemy nad nimi panować. I to jest najciekawsze, że planety mają w sobie coś przepięknego. Mają swoje
Właściwie trudno powiedzieć, jak to powiedzieć, bo można by powiedzieć, że orła i reszka. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia prawo, lewo, ale nieprawda. Zawsze każdy znak ma 3 jakby wersje i wybieramy z tych 3 wersji. Jak podchodzimy, możemy iść prosto, możemy iść w lewo, możemy iść w prawo. Czy możemy się cofnąć? Nie, bo cofanie to retrogradacja. To jest retrogradacja i teraz te planety, które są wszystkie w retrogradacji, dają nam ogromną pauzę w naszym życiu, a przecież więcej nie potrzebujemy. Możemy w tym momencie stanąć przed sobą i zastanowić się nad każdym naszym punktem. Dlaczego tacy jesteśmy? Dlaczego nas życie tak zorganizowało? Dlaczego tak podchodzimy do tego, a nie innego działania? I to jest właśnie ten ogromny plus w całej tej historii, jaką nazywamy drogą od wojownika do mistrza. Ja się tak przyglądam, czy ja bym tu mógł wejść i tak, będę mógł tu wejść i sobie narwać. O co chodzi? Potrzebuję 3 kwiaty zerwać, przede wszystkim tak zwaną mimozę. To znaczy wrócimy tutaj i sobie narwiemy. Dobrze, świetnie. Bo chodzi o to, że nie chcę zrywać tam gdzieś, jak zacznę zrywać to, wiecie, mimo to, że to są chwasty w założeniu, to wiecie, zaraz pokażę, bo niektórzy będą się zastanawiać, która to jest mimoza. Ja tak nazywam przynajmniej to i tak się chyba zje ten kwiat, chociaż nie jestem całkowicie. Znaczy, jestem pewien, że tak, bo tak nazywała moja mama, tak nazywała moja babcia. I teraz idąc, zaraz tak szukam, żeby pokazać, bo tak łatwo jest. O, dobrze. Jak będzie, to się zatrzymam i sfilmuję. Ale przepiękne jest ta zieleń, trzeba przyznać. Zobaczcie, tutaj na murze. Zobaczcie, jak wyrosły. Cudownie. No rozsadzą ten mur. No i taka jest przyroda. To jest właśnie siła przyrody, że my sobie nie zdajemy sprawy, jaka ona jest silna, jaka ona jest wspaniała, jaka ona jest, ma nieograniczoną przewagę nad każdym z nas, nad każdą naszą myślą. Przyroda jest przepiękna, bo nią kieruje życie. Stwórca dał im i one wykorzystują to w każdym momencie. My i nie czy szkodzą? Oczywiście, że szkodzą. O matko. O Boże, jak na górze. To jest to. Jakby to, że... No jeszcze biję sobie. No. Chodź tu. No chodź tu. Niech pan przejdzie. Naprawdę trzeba się długo uczyć kultury. Pies wyskoczył, on zahamował tym samochodem jak pół idiota. Gdyby był w Austrii, to policjant by go od razu załatwił. Jakby to, przypuśćmy, to był policjant. Dlatego, że pomału podjeżdża się, jak jest kurz, żeby nie kurzeć. To by nauczył się po prostu 2 godziny i by już więcej jakby zapłacił, tak, no nie pamiętam ile wtedy, ale sporo. Prawie pensję za takie coś, za to podnoszenie kurzu. Dlatego jak Niemcy jadą, czy Austriacy jak jadą koło ciebie, to zwalniają. Bardzo wolno na polnych drogach czy gdzieś. Nie dlatego, żeby właśnie nie kurzyć. To jest ta kultura. A tutaj jedzie jak idiota. Już nie chcę mówić jak idiota. Z tyłu go macie tam. Przerażające to jest, że
brak myślenia to jest podstawą i teraz właśnie to są te wady. Przepraszam, zacznie się drzeć i to w taki, wiecie, jaki sposób, bo on jest ważny, a jeszcze nie daj Boże z tymi dobermanami, które w ogóle są dla takich ludzi nie... Ja pamiętam, kiedy pojechałem na wystawę po raz pierwszy psów rasowych i właśnie podeszłem do generała Rozłubiewskiego, bo wyjątkowo podobały mnie się bulteriery i chciałem tego bulteriera po prostu nabyć. Uważałem, że ale ponieważ jestem kompletny, no facet nie mający w ogóle powinno by się odebrać te psy. Dla mnie tak, za to kurzenie, za to zachowanie to już on powinien po prostu albo się zastanowić nad sobą, co robi, albo się nauczyć, ale tacy są, no. W moim domu jest małżeństwo, ten pies wychodzi tylko na dwór, nigdzie do parku, nigdzie, bo on się boi, bo szczeka, bo to... No nie wierzę w takie rzeczy. Behawioryści są. I to jest właśnie ten czas właśnie do reprodukcji, do sfinalizowania. To są właśnie błędy, których się nie widzi u siebie, bo ktoś by musiał zwrócić mu uwagę. Ale co, nie ma żony, nie ma córki, nie ma brata, nie ma siostrzeńca, nie ma sąsiada, nie ma kogo? A on się nie zastanawia nad tym, co robi? I to są, bo możemy myśleć, że czy w założeniu, no ktoś może powiedzieć, panie Ryszardzie, a pan? W ogóle mnóstwo błędów chciałbym zredukować. Jeden z największych błędów to jest mamy naszą mimozę. Mnóstwo tych błędów jest. Chociażby błędem jest, że nie wszystko jem. Co jest kłopotem dla mnie samego. To są naprawdę kłopoty poważne. Bo zaraz wam pokażę, jak to wygląda mimoza. Opa, opa, opa. Mam nadzieję, że ten człowiek nie idzie za nami. Już. O, macie. Kojarzycie? Zaraz wam pokażę z bliska. O, to jest właśnie mimoza. Tylko to nie jest ta mimoza, którą my znamy, że jak dotkniemy, to ona likwiduje, chowa swoje listki. Ale nigdy nie lubiłem tego kwiatu tutaj, bo to właściwie jest taki chwaścik. Ale jest przepiękny. Teraz dopiero widzę piękno w pewnym wieku. Zawsze miałem to na działce oczywiście u siebie w pewnym momencie. Uważam, że jest przepiękna i w tej chwili chcę ją umieścić konkretnie na obrazie i dlatego muszę zrywać, żeby zobaczyć, bo można ze zdjęcia, ale jednak jak się ma w dłoni, to lepiej wygląda i bardziej szlachetnie. No i dużo tutaj tej mimozy jest. Na pewno niektórzy się wściekną, tak jak na różę, którą tam napisałem, że to jest, a tam napisano, że to jest jakaś róża, ja powiedziałem, że dzika róża, czy coś takiego tam napisałem, ale już nie zmieniałem, dlatego że wszyscy tak mówią i tak jest. Dobrze. Teraz mamy ten czas do tej przemiany. O, jaki piękny owczarek, nie będę go. Wróćmy do tych naszych wad, które są wadami, a nie są wadami w sumie. My ich nie widzimy. I tutaj właśnie ten okres, ten dzisiejszy do nowiu, który i do rozpoczęcia nowego roku, tego lunarnego i tego numerologicznego i tego w sumie właściwie we wszystkich,
Ja już mówiłem, że we wszystkich kulturach i przede wszystkim w tej jednej, ale także Indianie. Także Indianie tutaj też świętowali w tej chwili, dlatego że jest to zrównanie nocy i to jeszcze ma taki wpływ troszeczkę mocniej zaogniony w tych punktach, nazwijmy to rytualnych. O, tak by można było powiedzieć, dlatego że jest prosta rzecz. Takich punktów mamy 4, czyli przesilenie wiosenne i jesienne, tak? I potem najdłuższy i najkrótszy dzień w roku. Jeżeli występuje to w tych strefach, no tutaj, bo jeżeli pojedziemy na równik, to na równiku tego nie widać, ale na równiku z kolei występują inne czynniki, które są w tym samym czasie oczywiście. My patrzmy na Europę i na przykład na Stonehenge, no ale nie tylko jest Stonehenge, jest tego mnóstwo. I to podejście w tym punkcie jest tym takim działaniem, które jest bardzo intensywne w naszych relacjach z kosmosem. I z tego też skorzystała też religia, bo można by było powiedzieć, czy najpierw była religia, czy najpierw było... No najpierw człowiek wyszedł, zaczął odróżniać, no zupełnie facet idzie teraz z tymi psami w ogóle, nie no, rozumiem go, ale powinien się zastanowić. No dobrze, zboczył. To znaczy, że jak ja idę, to on się boi, że te psy, no mogą, to po co je ma? Tam go pokażę z daleka, bo nie będzie widać. Jest sobie doberman z ogonem. On taki nie za bardzo... O, nie wiem, czy widzicie? No, facet zupełnie nie panuje. Znaczy może i panuje nad tymi psami. No i dobra, ma na tej długiej smyczy, na tych sznurkach psa. I teraz go będzie mordował, bo usiadł na ławce. To trzeba naprawdę mieć pojęcie. I mamy teraz problem. Ten problem jest w tej chwili do rozwiązania. W jaki sposób? No to jest cała, do tego służy psychologia. I astrologia tylko pomoże, znaczy tutaj wyznacza ten punkt, w którym możemy podjąć te działania, ale to nie chodzi o to, bo to jest w chrześcijaństwie, mówię tutaj rzymskokatolickim, istnieje spowiedź. Czasami niektórzy podchodzą do tej spowiedzi bardzo niewyraźnie, że bo ksiądz wykorzysta, czy to, że w ogóle arystokracja, kiedyś szlachta wykorzystywała tą spowiedź, bo ksiądz, pleban i tam, wiecie, pleban, szlachcic, tam coś jest przecież wykorzystywane. Już nie chcę teraz przytaczać, tylko zostawiam was w tej płaszczyźnie. I teraz popatrzcie sobie. Jeżeli mamy spowiedź, możemy sobie iść do obojętnego księdza i wyspowiadać się. W chrześcijaństwie jest w ten sposób, że jeżeli
poszedłeś do księdza, wyspowiadałeś się, jesteś rozgrzeszony, dostajecie odpuszczone te grzechy i właściwie powinieneś o nich zapomnieć. No to jest proste. Ale jest taka możliwość. Czy z tej możliwości korzystamy, czy też nie korzystamy? W większości z nas podchodzimy do tego mniej więcej w taki sposób, że byłem o spowiedzi, do widzenia, dostałem rozgrzeszenie i dalej idę tą samą drogą, bo co? Bo mnie się tak opłaca, czy mnie się tak nie chce. I teraz w gruncie rzeczy nie mamy tego punktu, w którym moglibyśmy zrealizować ten swój plan. Oczywiście, że każdy ma swoje podejście do pewnych zagadnień i te zagadnienia trzeba realizować. Wyobrażacie sobie, że ten facet teraz pójdzie, ten kawałek, co ja nagrywałem, tutaj z daleka go macie, on zaraz pójdzie do samochodu i to był spacer dla psów. No właśnie, musiałem zatrzymać tę rozmowę, telefonu okazało się 3 i to jest, no u mnie to jest zupełnie normalne, nie chciałem tutaj robić jakichś innych cyrków, już pomału będę wracał, także mamy ten dzień na tą konsultację i to, co mówiłem o spowiedzi. Mniej więcej to samo trzeba zrobić, tylko teraz tak, nie wystarczy spowiedź. Przypuśćmy, że ktoś wymyśli sobie, że pójdę do spowiedzi i proszę bardzo, załatwię to spowiedzią. Nieprawda. Spowiedź inaczej. My to nazywamy w ten sposób, że kapłanowi możemy powiedzieć to, co chcemy, a wszechświat przygląda się zupełnie innym rzeczom i zupełnie co innego planuje. Także my musimy się nauczyć to, co chce od nas wszechświat. Więc po znakach poznamy. To jest to biblijne przesłanie, ale jednocześnie dużo łatwiej nam jest, kiedy my rozmawiamy o przestrzeni jako nam danej. I teraz, jeżeli my mamy tą przestrzeń i w niej się poruszamy, to jest nam dużo łatwiej być w tym powiedzmy chaosie, niż na przykład sobie tworzyć to, co my byśmy chcieli. My musimy wykorzystywać energię zewnętrzną. Czyli dokładnie, jeżeli są planety ustawione w ten sposób w kosmogramie, trzeba znać kosmogram. W pewnym sensie tak, ale te osoby, które uważają, że urodziły się w czepku, nie za bardzo potrzebują tych wiadomości. Te osoby, które mają pewne dylematy, to one powinny przede wszystkim oprzeć się o astrologię. Po sobie. Gdybym znał astrologię, przypuśćmy 20 lat wcześniej, albo 40 lat wcześniej, bo późno ją poznałem i z tego się cieszę, ponieważ miałem ogromne doświadczenia jako wychowawca, jako człowiek, który pomagał, był w fundacjach, pracował, wiele rzeczy, potem zwiedziłem świat, no znaczy tutaj świat, zaledwie Litwę, oblast kaliningradzką, Wiedeń, Austrię, ale poznałem i to do głębi. Nic nie ma. O Boże, samochód się zapuszcza jadąc, to znaczy resorem poszło. I teraz to wszystko razem w tym egzemplarzu myśli, kiedy przyszedłem z tymi doświadczeniami do astrologii i mogłem
zobaczyć to, bo przecież ja przyszedłem po to, żeby założyć sobie dokładnie szwalnię, bo chciałem mieć swoje projektowanie odzieży, zresztą w tym to było dla mnie jakby takie no troszeczkę guru. No, chciałem się stać, no nie mówię, że dyktatorem mody, bo to nieprawda. Raczej no powiedzmy, że człowiekiem, który szyje, no i ma tam jakiś wpływ na to wszystko, co jest dookoła. A jednak to mimoza urwie gdzieś tam w parku. Nie będę tutaj wchodził, dlatego że jest zbyt gorąco i boję się, że ona padnie. A tak to wieczorem, kiedy sobie przyjdę i wsadzę od razu do wazonu. No nie wiem, chyba jest jakaś metoda, żeby dłużej ona może mógł pomalować troszeczkę ją, ale chciałbym ją ułożyć i szybciutko, no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na przestrzeni obrazu. I teraz patrząc się tutaj w te nasze doświadczenia i w te nasze rozważania, to musimy się zorientować nad jedną rzeczą. Jak to jest? Jaka jest ta przestrzeń nasza, która jest do zdobycia. Bo to jest najważniejsze, żeby ją zdobyć. Ja pokazuję te wskazówki, lecz nie dla każdego one są odpowiednie. Dlaczego? Dlatego, że nie widzicie, czy jesteście, przypuśćmy, wagą, czy jesteście panną, czy jesteście skorpionem. A możecie się stać nagle baranami, albo stać się zupełnie innym znakiem. Nie dlatego, że możecie się stać, tylko kosmogram, osoby, to nie jest tak, że łatwo jest odczytać kosmogram. Kosmogram jest bardzo trudno odczytać, żeby można było siebie lansować, założenie. Powiedzmy, że to w ten sposób. I kosmogram jest wartością, nazwijmy, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, ale można by było powiedzieć, że niezbywalną, tak? Tutaj mnie zaintrygowała jedna rzecz, że wymieniono okna i wszystkie okna są prawie identyczne, a jednak nie. Nie wszystkie okna są identyczne. A tutaj jest jakaś instytucja, także jeszcze nie wymieniono okien, no ale nic, popatrzymy sobie. Dlaczego tutaj przyszedłem? Dlatego, że też musimy okna wymienić w tej naszej kamienicy, a to wszystko z czasem. Dobrze. Będąc w tym całym projekcie swoim, który nas czeka od nowiu, mamy cały rok na zrealizowanie tego naszego, przypuśćmy, planu. Żeby on się nie stał utopijnym planem, bo większość naszych planów, jak to mówi się, poszły w kąt albo słaba wola, różnie to nazywamy. To nie jest tak. Gdzieś te plany zostają w przestrzeni i ta przestrzeń pracuje na nas. Nie umie Państwu odpowiedzieć, kiedy byście przejrzeli cały ten blog tutaj mój na YouTubie, te wszystkie filmy i najbardziej nieodpowiedzialnie, niektóre filmy, które odpowiadają na te tematy, zresztą to jest trudne, bo
te 4000 filmów i tam się odnaleźć, to nawet ja nie za bardzo potrafię, ale w założeniu ja będę musiał je zaszeregować jakoś, ale to też jest dosyć trudne, ale ci, którzy śledzą te filmy i ci, którzy mogą sobie zadawać pytania w przestrzeni tutaj i niektórzy odpowiedzą, tutaj jest coś takiego, ja sobie to jedną taką mimoskę sobie zabiorę, mi starczy, bo ja sobie ją w różny sposób kreuję, a później to na razie tylko, może jeszcze gdzieś tam znajdę, ale szybko poszło, urwała się, myślałem, że będzie dużo bardziej trwała. I teraz biorąc tą kreatywność swoją i tą nieumiejętność, to jest u młodych ludzi. I teraz patrząc się tutaj w siebie i w te swoje plany, w te zamierzenia, które są, możemy je zrealizować w bardzo prosty sposób. Jeżeli one nie są nierealne, a u młodych ludzi bardzo często występują plany nierealne, zresztą sam wiem po sobie, dlaczego nierealne. Przypuśćmy, powiem o tym swoim dojściu do tego, co nazywamy tą chęcią posiadania szwalni. Samoszwalnie lokal trzeba go zdobyć. Oprócz tego ileś tam maszyn. Ja sobie wymyśliłem, że ja będę w oparciu o chałupniczki. Że po prostu one mają maszyny w domu i będę rozwoził po tych mieszkaniach. Tak, tylko nie brałem pod uwagę jednej rzeczy w tym wszystkim, że to, co ja chciałem tworzyć, wymagało na przykład 4 maszyn rodzajów. Przypuśćmy w założeniu overlock, stebynówka, przypuśćmy jeszcze jakaś tam maszyna i jeszcze jakaś maszyna. Ktoś powie, ale jaka maszyna, wie pan, dziurkarka chociażby, żeby to miało jakąś klasę. Teraz tych stebnówek też jest kilkanaście, jest ta łańcuszkarka, nie łańcuszkarka, jest tego mnóstwo, tych maszyn. Gdybym chciał stworzyć to, co chciałem, bo gdybym szył tylko worki, to jedna maszyna by starczyła, albo 2. Ale wtedy łatwiej by było wynająć jakiś garaż i w tym garażu to tworzyć. I ci, którzy mieli garaże, stworzyli tam te maszyny i nawet wyszli na prosto. Ja przez to chałupnictwo zbyt, po pierwsze, te osoby, które szyją albo chcą bardzo dużo zarobić i bardzo szybko produkują, co by było bardzo dobre, ale też dużo osób po prostu bierze się za coś, a nie potrafi, bo chcą zarobić. I teraz trafiałem raczej na te osoby, te, które chciały zarobić, a nie za bardzo umiały. I tutaj następował mały dysonans po prostu zamierzeń. Teraz jeżeli patrzymy na realizację teraz, przypuśćmy takiego działania. Teraz z innego punktu widzenia. Mój kolega wymyślił sobie, że będzie zakładał podłogi drewniane i będzie te klepki. To wszystko ok, tylko że bardzo mało osób chciało klepki, bo weszły akurat panele wtedy, w tamtych czasach. I ten barlinek, czy jakoś się tam nazywają te podłogi, no poszły bardzo
powiedzmy, że w górę, a parkiet wyszły z mody w założeniu i weszła płytka ta kamionkowa i nawet niektórzy w blokach położyli sobie te płytki na podłogę. No więc też mu ten interes nie poszedł. Jeszcze kilku kolegom, którzy mieli właściwie doskonałe pomysły, które dzisiaj funkcjonowały. Tak jak koleżanka chciała otworzyć taki zakład hydrauliczny w oparciu o swoich kolegów, którzy byli hydraulikami, a właściwie byli, no i to nie udało się. Ze względu na to, że każdy sobie w domu sam robi, a w tej chwili już ta hydraulika poszła tak dalece i że wiecie, francuski. No i co zrobiła? Wyjechała do Francji, notabene, z tymi chłopakami właśnie i z żonami. Ona pojechała najpierw sama z mężem i z jego bratem i ze swoim bratem, którzy byli hydraulikami, co najciekawsze inżynierami, ale hydraulikami. Założyli w Paryżu dokładnie taki zakład, zrobili tam te wszystkie uprawnienia. Sprowadzili w sumie 24 osoby oparły się o nie. 24 osoby dzisiaj zatrudni. Więc daję Wam przykład, jak jest na terenie Polski, a na terenie tamtych. Także jeżeli budujecie coś, cokolwiek, trzeba bardzo dokładnie zanalizować rynek. Ktoś powie, ale wie Pan, no to trzeba być idiotą, żeby nie zanalizować. Tłumaczę. Młodzieńczość, zapał nie starcza. Trzeba zdrowy rozsądek. Ten zdrowy rozsądek jest bardzo trudno odnaleźć, bo rynek jest kapryśny. Macie ostatnio to, co dotknęło wszystkich nas, chociażby te ostatnie 3 lata. I o dziwo praca w domu w internecie, gdzie 4 lata temu, jeżeli mówiłem, że każdy chciał się ze mną spotkać, dlatego miałem akurat 3 swoje studia. Studio w Warszawie, miałem w Krakowie i miałem w Łodzi. Dzisiaj nie chcę. Po co? Dzisiaj wystarczy mi tylko moje studio. Czy się z kim spotykam? Nie za bardzo. Po co? Wolę przez telefon. Dlaczego? Dlatego, że nie utrudniam tej osobie życia i sobie. Zgoda? Dużo łatwiej jest praca moja przy telefonie, kiedy mogę odejść i powiedzieć, że za 15 minut zaczynam od nowa, albo umawiamy się za tydzień, albo za miesiąc. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mam czasu, a ta osoba też nie ma i przeprasza mnie, bo wyjechała na wczas. To jest zupełnie normalne, jeżeli nie robię czasu teraźniejszego, że ktoś idzie o odpowiedniej godzinie, w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie, robi pewne rzeczy, przesuwamy jakieś chociażby działania, o których będę mówił w offsetce. Ktoś powie, ale wie Pan to, ja się boję, bo Pan to czarodziejskie. Nic nie ma wspólnego to z czarowaniem, jest to po prostu wykorzystywanie przestrzeni. To wykorzystywanie przestrzeni jest nie tylko związane z astrologią, bo także wykorzystuje numerologię, jeżeli numerolog jest na wysokim poziomie. Wykorzystuje, nawet tarocista potrafi to zrobić, jeżeli jest dobry, bo bardzo często ja spotykam, ale to są osoby, mimo to, że znają karty i nawet opowiadają o tych kartach i nawet nieźle, to jeszcze im bez praktyki, a jak mają praktykę tylko wewnętrzną swoją, to jest za mało. To jest za mało. W rzeczywistości takich osób, które znam, no to Ryszard Zawadzki jako tarocista, potem Jan Suliga, który już nie żyje.
Akurat Jana Suligi nigdy nie poznałem osobiście, chociaż powinniśmy się znać, bo jest przyjacielem mojego kuzyna i powinniśmy się znać. Możliwe, że kiedyś się widzieliśmy, ale ja byłem jakimś tam małym dzieciakiem, młodym dzieciakiem, a więc a już nie porozmawiam z panem Suligą na ten temat. Ale zgadzam się z jego pomysłami, z mandalą na przykład tutaj tą tarotową, bo kilka razy uczyłem wróżki i wróżki, pokazałem, jak działa astrologia, jak działa mandala, tak? I kazałem im odczytywać i faktycznie to ułożenie kosmogramu, jak spotkacie tą książkę Biblia chyba szatana albo coś takiego, to tam to jest. Tam jest. To jest takie kółko, układamy i interpretujemy zgodnie z kołem. Gdzie mamy kwadratury, trygony, sekstyle, ileś kart, tylko musi być koło, tak? Czyli muszą być, jeżeli w sektorze, to musi być tyle kart, ile ma być. Jeżeli po 4, to po 4, jeżeli po 5, to po 5. Że można z całego tarota ułożyć taką rzecz. Słuchajcie, ja kończę, już zostawiam Was w tej przestrzeni. Dzisiaj mamy ten 13, taki troszeczkę zawodowy, bo chciałbym, żebyście po prostu popracowali nad sobą, bo to 13 nie dlatego, że nieszczęśliwa czy pechowa, tylko po prostu dać sobie luz, dać sobie ten moment, kiedy naprawdę możemy wykorzystać to wszystko, co jest najważniejsze. Boże, jakie złomy jeżdżą. I wykorzystać to, co jest dookoła nas. Wykorzystujmy wszystkie możliwe działania, jeżeli tylko przynoszą sukces. Jednym z najważniejszych działań jest modlitwa. Jeżeli możecie pomodlić się, nie ma sprawy. Szczerze mówiąc, ci wszyscy wielcy astrolodzy, jak jeden mąż, są bardzo wierni modlitwie. Taka jest prawda. Trzymajcie się. Do zobaczenia.